Dzisiaj samochód, który już gościł na karoserii i to stosunkowo niedawno, bo jakieś 3-4 miesiące temu. Natomiast w komentarzach pisaliście, że nie no elektryk, no dajcie spokój, BMW serii 7 powinno być spalinowe. No to macie, BMW serii 7 spalinowe i to od razu na grubo, ponieważ to wersja M760e. Na temat urody tego auta i jego gabarytów rozwodzili się nie będziemy, bo wszystko zostało powiedziane i każdy ma na ten temat swoje zdanie. A zatem, tam mieliśmy elektryka, tutaj też mamy elektryka i to dosyć mocnego, bo ma 197 koni mechanicznych i 280 Nm. Ale ten elektryk jest tylko wsparciem dla silnika spalinowego. Ale o ile w przeszłości 760 oznaczało zawsze 12 cylindrów, to zostało teraz wykastrowane o połowę. Mamy tutaj rzędową szóstkę. 381 koni i 520 Nm. Całość, cały ten zestaw to 571 koni i 800 Nm. Do tego dochodzi nam bateria, która ma 18,7 kWh pojemności. Ta bateria ma gwarantować, że przejedziemy około 70-60 km tylko na prądzie. Naładować ją można z gniazdka, które jest tutaj z przodu, w czasie około 3 godzin, pod warunkiem, że dysponujecie ładowarką taką pod siłę podpinaną o mocy 7,4 kW. To wtedy to są 3 godzinki i macie pełną baterię, całkiem sensownie. Jeżeli będziecie ładowali z gniazdka takiego zwykłego 230 V domowego, no to potrwa to nieco dłużej, nieco, czyli jakieś 10-11 godzin. Zaskakujące jest to, że samochód jest lżejszy od elektryka tylko o 190 kg. Ja się spodziewałem różnic rzędu 300-400 kg, bo przecież tam w elektryku mamy baterię ponad 100 kWh, a tu niecałe 20 kWh. No ale dołożenie silnika spalinowego zrobiło swoje. Natomiast ta hybryda plug-in w BMW działa tak, że mamy moc obu silników, i elektrycznego i spalinowego, przechodzi przez skrzynię biegów i potem na napęd X-Drive, czyli dowolnie możemy tutaj mieć różne proporcje z przodu i z tyłu mocy i momentu dostępne. To nie jest tak, że ten elektryk odpowiada tylko za napęd jednej osi. Inne różnice względem elektryka, no to bagażnik. Tam mieliśmy 500 litrów bagażnika, a tutaj mamy 25 litrów więcej, czyli 525. No, natomiast nie ma on zbyt regularnego kształtu. Dodatkowo wrzucone w takie brzydkie worki te kable do ładowania, które tutaj są. Jakoś Audi potrafi dać taki ładniejszy, estetyczną bardzo jakąś walizeczkę, Porsche też w swoich pluginach, a tutaj dali po prostu takie wory, w jakich wasze dzieci noszą ciuchy na WF. Bagażnik sam w sobie 525 litrów, tak jak powiedzieliśmy. Prawdopodobnie te 25 litrów to jest dokładnie tutaj ta krawędź, ale czyli tam mieliśmy wypłaszczenie w tym miejscu, a tutaj mamy taki bardzo ten bagażnik nieregularny. O, bo tutaj mamy zachodzące boczki, tam mamy nadkola, więc ciekaw jestem, jak tutaj sobie z walizami damy radę. Tak się ich nie postawi? Nie postawi się ich, tak? Niestety. A tak wejdą? O, tak weszły idealnie. Pytanie, czy tutaj druga wejdzie wtedy. No, druga od bidy wejdzie w ten sposób oczywiście, ale na płasko też wejdzie. Więc zostaje Wam tutaj jeszcze sporo miejsca na walizki kabinowe, na plecaki, na torby, na inne graty rzucone luzem, więc nie jest źle. Jest nieregularny, ale powinien być dosyć pakowny. Z praktycznych rzeczy, no tutaj mamy takie byle jakie haczyki, tak bym powiedział. Tam mamy otwór na narty albo na dłuższe przedmioty i to jest akurat fajne. Pod podłogę tutaj nie zajrzymy, ponieważ tam kryje się bateria i jest to nieotwieralne, chyba że tylko dla serwisu. Z przyjemnych i przyziemnych rzeczy fajne mocowanie na trójkąt i fajne miejsce na apteczkę. Jak Wam się nie podoba, to musicie mocno zmrużyć oczy, natomiast parę rzeczy tutaj z przodu mam do pokazania, bo ile i7 mieliśmy w takiej bardzo eleganckiej wersji, to tutaj mamy M-kę. No i widać to od razu po tym, ale M-kę z rozszerzonym pakietem M, czyli takim M Performance to się chyba nazywa, za 4900 zł. I wtedy dostajemy całą tutaj tę część z takiego lakierowanego, błyszczącego, czarnego. Co ciekawe, zobaczcie, tutaj są klapki,
które się otwierają albo zamykają, zależnie od tego, czy silnik potrzebuje więcej chłodzenia, czy lepszej aerodynamiki. W standardzie, jak nie zamówimy tego M-Performance, to nadal nam tu świeci. W tym M-Performance pakiecie to nie świeci. Dopłaty wymagają te kryształowe reflektory. W standardzie są normalne, chociaż LEDowe, a tutaj mamy takie kryształki i to kosztuje dychę 900, natomiast właściwy LED jest tutaj w tym miejscu. W tym pakiecie są też hamulce sportowe, tak to BMW nazywa, przy czym wiecie, ile ten ma, ilu tłoczkowy jest ten zacisk tutaj czarny lakierowany? 4-tłoczkowy. 4-tłoczkowy zacisk w samochodzie, który waży ponad 2,5 tony, a z tyłu jest jednotłoczkowy pływający. I jeszcze jest, uwaga, w tym pakiecie to i wiecie, co oni napisali w informacji prasowej? Że to powoduje większą siłę docisku. To chyba jak się o to opieram. Układ wydechowy to są dwie rurki, ale jedna jest fejkowa, bo zobaczcie, tam nic nie ma. Natomiast jest zrobiona ze stali, żeby udawała lepiej. A tam jest tylko rura i dokładnie tak samo jest po drugiej stronie. Taki nieregularny kształt mają, jedziecie z tyłu, patrzycie, to musi warczeć, to musi burczeć. Tam z tyłu może dobrze tego nie słychać z wydechu, ale pod maską naprawdę sporo się dzieje. No powiem Wam, że jak na 6 cylindrów rzędowe, to naprawdę wrażenia słuchowe są bardzo, bardzo dobre. To jeszcze jedną rzecz sprawdźmy teraz, ponieważ samochód ma w standardzie skrętną tylną oś i czy na postoju będzie widać, jak się skręcają te tylne koła. Nie jest to duże wychylenie, mam nadzieję, że widać je w kamerze, bo to tylko 3,5 stopnia i oczywiście zależnie od tego, z jaką prędkością jedziecie, to albo jest to w tym samym kierunku co przednie koła, albo w przeciwnym. Ułatwiać ma to manewrowanie na przykład, czyli jak jesteście na parkingu, to skraca się ten dystans jakby w porównaniu z wersją bez skrętnej osi o 80 cm, czyli mniejszą średnicę zawracania macie prawie o metr. Natomiast jak jedziecie szybciej, to BMW nawet nie pisze, że łatwiej weźmiecie zakręt, tylko że samochód jest dużo stabilniejszy, na przykład przy nagłej zmianie pasa ruchu, jak coś wyjedzie Wam z podporządkowanej ulicy, czyli tak zwany test łosia powinno przejść znacznie lepiej. Zanim z tyłu usiądziemy, to się najpierw tu usadowimy, obniżymy się maksymalnie, nawet się troszkę odsuniemy, nawet się troszkę jeszcze pochylimy. O, tu co, jakieś sprzęty. Bardzo jest mi tutaj wygodnie, naprawdę. Świetnie zamontowałeś to, Lenar. Doskonale. No niemniej tutaj mam naprawdę dużo przestrzeni, jest mi wygodnie. Pytanie, jak teraz to będzie z tyłu. No hello! Pierwsza rzecz, jaka odróżnia ten egzemplarz od tej i7, którą testowaliśmy, to zajebiste wnętrze. Tam było fajnie, ale tutaj ta kolorystyka, ta wełniane fotele, ta góra jasna, ten taki grafitowy sufit zrobiony z alkantary, te wstawki burmestera w takim kolorze srebrnym. Zobaczcie, taka drewnopodobna na zagłówkach okleina. Wygląda to wszystko przekozacko, przepięknie, przezajebiście. Uwielbiam te nowe BMW za to, ile detali, ale takich smacznych, takich eleganckich, takich ekskluzywnych są w stanie w samochodzie zamknąć. Zaczynamy od podłokietnika. 2 gniazda USB-C, jakieś miejsce na szpargały, 2 cup holdery, tutaj ładowarka indukcyjna do telefonu, to sobie można schować. Nic się tu elektrycznie nie wysuwa, tylko jest to manualnie, naciskacie i to lubimy, bo na kuta miałoby to być elektryczne. Fajne jest też to, że możecie to schować i macie 5-osobowy samochód, jest normalnie 5-osobowa kanapa, choć ten 5. pasażer tutaj oczywiście będzie siedział wysoko, nie będzie miał zbyt dużo miejsca nad głową i to jest miejsce tylko na krótkie dystanse, natomiast na długie dystanse dla 4 osób bardzo ultra komfortowe. Z rzeczy fajnych, oczywiście za 10 000 złotych możecie mieć te słynne automatyczne drzwi, które mają i na zewnątrz, i w środku czujniki, które sprawdzają, czy nie ma żadnej przeszkody. I zobaczcie, że nawet w momencie, kiedy otwieram te drzwi, żeby wysiąść, to ten fotel delikatnie mi się unosi i delikatnie się przesuwa, żebym mógł wysiąść. Jak zamknę drzwi, to zamykamy te drzwi. I już nie wrócił do tej swojej pierwotnej pozycji, a to świadczy tylko o tym, że samochód został zaprojektowany z myślą o pasażerze, który siedzi tutaj, na tym fotelu, a nie tym z przodu. A to dlatego, że mamy tutaj wszystkie te
pakiety lounge, które się nazywają, czyli executive lounge, czyli tak jak taki salonik biznesowy na lotnisku, bo tutaj ma być tak jakbyście jechali na lotnisko, jakbyście lecieli prywatnym odrzutowcem. Wszystkim się steruje z tych ekraników bocznych, czyli otwieracie sobie, aby odblokować, tak jak telefon, o, i możecie sobie wszystkim tutaj doskonale sterować. Regulacja, masaż, klimatyzacja foteli, bo pomimo, że one są wełniane, to mają klimatyzację. To jest nieprawdopodobne. To jest coś niesamowitego. Owszem, nie mam zbytnio pochylonego tego oparcia. Ciekaw jestem swoją drogą, czy jeszcze mogę je trochę pochylić, czy już nie bardzo. Ale nawet mogę unieść sobie siedzisko albo opuścić to siedzisko, a tam jak jest? Nie, to już jest max. Tutaj z oparciem już nic nie zrobimy, niemniej pozycja i tak jest ultra wygodna i ultra przyjemna. I teraz pozostaje mi tylko włączyć sobie masażyk. Poduszeczka. Tu jest taki pasek, który się zdejmuje, przewleka się przez niego poduszeczkę. O, cyk, cyk. Pasek jest, żeby nie było skórzany. Nawet pachnie skórką. Ciach. Zapinacie. Dobranoc, nie było mnie tutaj, proszę mnie nie budzić przed kolejnym odcinkiem. Drzwi pootwierane wszystkie, ale nie muszę wysiadać, żeby je zamknąć, bo polecenie tylko zamknij wszystkie drzwi i cyk, wszystkie 4 sztuki pięknie domyka. No oczywiście względem wersji elektrycznej jest tutaj tak samo, nic się nie zmieniło. Nadal wspaniałe materiały, nadal design u niektórych budzący obrzydzenie, innym się podobający. Mnie akurat środek tutaj się bardzo podoba. Podobają mi się materiały, ta mięciutka deseczka, ta wstaweczka drewniana, te kryształy Swarowskiego, te zatopione w nich przyciski, które są bardzo responsywne i każdy, zobaczcie, włączam teraz na przykład światła awaryjne i cała ta listwa na czerwono mi mruga. Takie akcenciki jak na przykład otwieranie schowka, zobaczcie jak totalnie bezszelestne. I otwarty. Natomiast zamknąć trzeba go tutaj. Podoba mi się to, że nie ma tutaj klasycznych kratek wentylacyjnych, tylko jest taka listwa, z której leci powietrze. Steruje się kierunkiem tego powietrza tu przy pomocy tych pokręteł prawo, lewo, góra, dół. Natomiast natężeniem nadmuchu steruje się tutaj. I tutaj jest raz, dwa, trzy, 4, 5 aż pozycji tego nadmuchu może być całkowicie zamknięte, całkowicie otwarte albo 3 różne ustawienia pomiędzy. Więc naprawdę jest wow. Nawet ta kierowniczka, taka fajna, spłaszczona u dołu. Oczywiście tutaj mamy auto w M-pakiecie, więc tych nawiązań stylistycznych z zewnątrz też jest do MX sporo. Tutaj w środku między innymi ta kierownica z bardzo ładnym przeszyciem, z tym szarym komponuje się idealnie. I tutaj zobaczcie nawet takie smaczki, jak to trzecie ramię kierownicy, jak jest ładnie zrobione, nie lite, tylko ma jeszcze takie dziurki tutaj poprzeczne. No pięknie to wygląda, przepiękna jest ta wełniana tapicerka, to jest i ogrzewane, i wentylowane, jest perforowane jak widać, więc jak jedziecie, to wentyluje Was nie tylko tutaj ciało Wasze, ale nawet ręce, łokcie, wszystko. Wow. To sterowanie fotelem z kryształków jest tylko takie najprostsze, czyli obniżamy fotel albo go podnosimy, przesuwamy do przodu, do tyłu i to samo dotyczy oparcia. Mogę sobie chyba tylko podnieść jeszcze zagłówek. Tu mogę? O, tak, jedzie teraz do góry. Jeżeli chcemy więcej mieć funkcji sterowania tym fotelem, no to musimy tutaj nacisnąć taki przycisk i wówczas nam się wyświetla tutaj ten fotel i tutaj wszystkie dodatkowe funkcje, czyli na przykład mogę sobie podnosić tę część tutaj pod uda i zobaczcie jak ona jest długa, prawie sięga mi tutaj do zgięcia w kolanie, teraz mogę ją sobie podnieść. Fotel jest oczywiście ten komfortowy, czyli sama górna część oparcia może mi się przesuwać, ale ta dolna pozostaje w miejscu i to samo tyczy się, nie to samo, zagłówek jest tylko góra, dół, nie może wędrować do przodu ani do tyłu, no bo i po co? Nie widzę tutaj takiego sterowania poduszkami w tym miejscu, a jest, o tutaj i tutaj mamy sterowanie poduszeczkami, czyli szerokością oparcia. Brakuje mi tutaj takiego jednego przycisku, tudzież kilku przycisków, które odpowiadały w BM-kach zawsze za tryby jazdy. Tutaj mamy teraz My Modes, czyli mamy tak naprawdę Efficient, Personal, Sportowy. Tu musimy wejść, tu musimy tutaj wybierać to. To nie ma tak, że jak będę w to klikał, to te tryby będą się zmieniały, więc jedyna możliwość to klikamy w My Modes i to tutaj ustawiamy. Dodatkowo tutaj pojawiły nam się oprócz tych tradycyjnych trybów, czyli Sport, Efficient, jakieś Expressive, Relax, Theater, które tak naprawdę odpowiadają nie za
tryb jazdy, tylko za tryb, jaki macie w samochodzie. Teraz włączyliśmy na przykład Theater, czyli luksusowa rozrywka dla pasażerów na tylnych siedzeniach. Co zrobił? Zamknął roletki w tylnych drzwiach, zamknął roletę tutaj w tym daszku i otworzył ekran przed silnym. I na tym ekranie można sobie wyświetlać różne A teraz jakbym chciał na przykład wyłączyć ten tryb, to nie bardzo wiem, jak mam to zrobić. Czy mam wejść w My Modes i co? Jak wejdę w Relax, to on to pochowa? Nie, zrelaksowana jazda w przyjemnym wnętrzu. Niczego już potem nie zmienia. Jeszcze Digital Art. A Digital Art oznacza, że otworzy nam dach, ale ekran pozostaje nadal otworzony. Mogę go złożyć na szczęście tutaj przyciskiem w dachu w tym miejscu. Sam dach, jak widzicie, ma roletkę, która się teraz złożyła, ale ma też takie zatopione LEDy, które pięknie świecą w nocy. Za dnia tego po prostu nie widać. No dobrze, to chyba... O matko, co mi się tutaj porobiło. Ufiu, fiu, na tych wszystkich wyświetlaczach, zobaczcie. Matko bosko. Nie, to ja jednak wolę po staremu, czyli tryb Efficient, optymalizowanie pod względem zużycia dostosowane do efektywnej jazdy, gdyż teraz jechać będziemy. O, iconic sound, słyszycie? To oczywiście można wyłączyć. Natomiast nie można wyłączyć, a w zasadzie nie można, nie wiem, włączyć żadnego z trybów wymusić pracy konkretnej tego całego zespołu napędowego. Wszystko, co możecie zrobić, to możecie sobie wymusić elektryka, ale na przykład, kiedy chcecie wrócić do hybrydy, to już jest to niemożliwe. Teraz jedziemy na napędzie elektrycznym, pokazuje nam. Zaczniemy przyspieszać, włącza nam silnik spalinowy, tu coś się zmienia, jakieś efektywne otoczenie, silnik wyłączony, napęd elektryczny. No powiem Wam, mało to jest czytelne i tak samo w trybach jazdy nie mam żadnej możliwości wymuszenia jazdy na elektryku. Mam tylko Sport, Efficient, Personal i to jest absolutnie wszystko. Może w Personalu w takim razie coś można tutaj sobie zmienić. Tryb uruchamiania. No to jakieś... Dlatego mówię, wolałbym już mieć to tak skomplikowane jak w tych BM-kach hybrydowych z nazwy 30e, czyli choćby 330 albo 530e. No ale trudno, pozostaje nam wejść teraz w tryb na przykład Sport. I co, ustawiać sobie można ten Sport? Można sobie ustawiać ten Sport. No nie, to najpierw wejdźmy w takim razie w tryb Efficient, aktywny. Dobra. I coś jeszcze tam gdzieś mi świtało, że można wymusić tryb elektryczny. Silnik wyłączony. To jak włączymy, toczenie się, przewidywanie, przyspieszenie, aplikacje pojazdu, zawartość, prędkość. O, jest, tutaj, jak wejdziecie do menu, do podmenu, to macie coś takiego jak aktywuj Electric i teraz mamy już tylko napęd elektryczny i aż do kickdownu utrzymuje nam wyłącznie auto na silniku elektrycznym. 197 koni i 280 Nm. Mamy w standardzie pneumatykę i to jak tutaj zrobiono to zawieszenie, to jak ono wybiera nierówności w tym ciężkim klocu, to jak cicho pracuje, bo tutaj kompletnie prawie nie słyszycie jego pracy, tylko jak te opony przejeżdżają przez te łączenia, to jest coś niebywałego i coś niesamowitego. Ja pierdykam. Wow. Słuchajcie, ale niesamowicie czuć tutaj tę skrętną tylną oś. Ona ma tylko 3,5 stopnia wychylenia, ale działa tak szybko względem przednich kół, że po prostu czujecie, jak tył idzie w innym kierunku niż przód. Wy jedziecie w lewo, a tył tak jakby jechał w prawo. Petarda doświadczenie. Ale wracając jeszcze na chwilę do pneumatyki, to tutaj seryjnie w wersji 760e jest ta bardziej zaawansowana, czyli Executive Drive Pro. To oznacza, że przy każdym kole są dodatkowe silniki elektryczne, które dbają o to, żeby samochód cały czas jechał w poziomie. Zbierają informacje, czujniki z tego, po jakim podłożu jedziecie, czy jedziecie w zakręcie, czy wjeżdżacie w dziurę i automatycznie poziomują to zawieszenie pneumatyczne. A to nie tylko po to, żebyście mogli wejść w zakręt i samochód mniej się przechylał, tylko także po to, że jak jedziecie na przykład po dziurach albo po nierównej drodze, to żeby cała buda auta była jak najdłużej i jak najbardziej w poziomie i działać to ma też na przykład przy hamowaniu, żeby nie nurkowało auto za bardzo, jak i przy przyspieszaniu. Teraz tak, wrażenia z jazdy elektrycznej. Super fajne, bo ten silniczek jest naprawdę dosyć mocny, ma te 197 koni i 280 Nm, więc mimo, że ma sporo do uciągnięcia, bo to przecież grubo ponad 2,5 tony, no to radzi sobie z tym dobrze. Oczywiście jeszcze za chwilę to zmierzymy. Ale teraz muszę wejść w tryb Sport,
a to po to, żeby pozostało nam trochę energii w akumulatorze do wykonania tego pomiaru 0-100. Możecie podtrzymywać stan naładowania baterii albo właśnie włączając tryb sportowy, albo wchodzicie sobie w ustawienia jazdy, napęd i podwozie i utrzymaj ładowanie, poziom naładowania i tyle. O matko, skomplikowane jest strasznie to, że musicie wchodzić w te menu do podmenu i tak dalej. Tu powinien być jeden taki przycisk, który przenosi Was właśnie w to miejsce, a jest tutaj taki, proszę, to jest ten przycisk nad samochodzikiem do unoszenia. Czyli tu wchodzicie, ale jeszcze musicie wejść w napęd i podwozie i dopiero tutaj macie wszystkie te dane. Możecie sobie na przykład aktywować to, żeby podczas każdego uruchomienia i po dużym żądaniu mocy automatycznie wchodził w tryb elektryk. Czyli jak to macie włączone, za każdym razem wsiadacie do niego i w domyśle jest samochodem elektrycznym. Dopiero jak zrobicie kickdown, przechodzi w tryb hybrydowy. No i to w zasadzie tyle. Tutaj hamulec postojowy, hamulce. Iconic Sound możemy sobie wyłączyć. Ja nie lubię elektryka, kupuję się po to, żeby nie wydawał z siebie żadnych dźwięków, a nie żeby udawał dźwięki. To, co było niesamowitego w wcześniejszych wersjach siódemek, to to, że one dawały frajdę kierowcy, że mimo, że były duże, to one po prostu cieszyły za kierownicą. Poprzednia BMK serii 7, czyli poprzedniczka tego, już taka nie była. Ona już była w stronę Mercedesa klasy S, powiedziałbym, jeżeli chodzi o prowadzenie. Mniej dla kierowcy, bardziej dla pasażerów, szczególnie tych na tylnej kanapie. Przy tej generacji to się znowu zmieniło. Znowu BMW postawiło na to, że nawet jego największa limuzyna, która ma grubo ponad 5 metrów, ma się po prostu świetnie prowadzić. I tutaj z tą skrętną tylną osią, z tym adaptacyjnym układem kierowniczym, z tą pneumatyką, to nawet nie musicie szybko jechać, żeby poczuć, że auto jest bardzo responsywne, że uwielbia, kiedy nadajecie mu tor jazdy. Zobaczcie, ono naprawdę, w ogóle ono się prawie kurna nie przechyla, nawet jak robię jej tego typu test łosia. Niesamowicie jest stabilna. Daje Wam poczucie bezpieczeństwa w tym prowadzeniu, a jednocześnie radości tego prowadzenia, a najbardziej niesamowite jest to, że prowadząc ją nawet szybciej, kompletnie nie czujecie, że ona waży prawie 2 tony 600. W ogóle ja bym powiedział, że to jest takie dobre pół tony mniej. A to wszystko dlatego, że tę fizykę oszukano tą pneumatyką, tą skrętną tylną osią i wieloma innymi rozwiązaniami, które tutaj są. Ale przy takich manewrach czuć podsterowność i to dużą tego samochodu. Przód od razu zaczął uciekać przy skręcie w prawo, w lewo. No tak. A teraz znowu chciała ruszyć dupą. No, taka jest, powiem Wam. No to sprawdzimy. W ile sekund tylko na napędzie elektrycznym przyspiesza BMW M760e do setki, bo takiej danej znaleźć nie można, jest tylko dana, że maksymalnie 140 na godzinę pojedzie na elektryce. Jedziemy silny? O, jak przysiadła. O! To pierwszy plugin, który zrobił coś takiego. Łupnął lekko i ma procedurę startu. Fajne. Czuć jak zmienia biegi ta skrzynia biegów. Nawet w napędzie tylko elektrycznym. No, niezły wynik. Jak na takiego kloca, to jest nieźle. Natomiast póki co tytuł najszybszych pluginów tylko na silniku elektrycznym nadal mają Lexusy NX i RX w wersji 450h, ale BMW już się do nich zbliża, bo zawsze to było jakieś tam 13, 14, 15 sekund, a teraz już tylko 11,4. Jest naprawdę spoko. Oczywiście Lexus RX i NX 450h+, jak słusznie zauważył silny staje się mądrzejszy niż ja. Zaczyna mnie to niepokoić, niedługo zamienimy się rolami. Dobrze, tryb sportowy, dynamika, napęd sport, Sport Plus nawet, dynamika jazdy, Sport Plus, DSC Off, układ kierowniczy sportowy, amortyzacja sportowa, wszystko zostaje po staremu. Mamy wyłączoną kontrolę trakcji i sprawdzamy, czy zrobimy setę w tyle, ile podaje producent, a to 4,3 sekundy i to póki co najszybsze BMW serii 7. Szybsze o 0,4 sekundy od wersji i7, czyli elektryka. Ależ przy zmianie biegów szorpie.
4,58, czyli takie niecałe 0,3 sekundy gorzej niż podaje producent. Wynikać to może z dodatkowej masy, którą tutaj mamy. Przede wszystkim ten cały Executive Lounge z tyłu, czyli te fotele, te ekrany, te dachy, ten silny, który też jest very executive i w tym lounge'u się rozsiadł, no powoduje, że jednak możemy mieć sporo dodatkowej masy i jednocześnie przez to troszkę gorsze osiągi. O, sportowe hamulce, 4-tłoczkowe zaciski. Natomiast niesamowite jest to, że i przy przyspieszaniu, i przy hamowaniu ta pneumatyka jest jednak nawet w sportowym ustawieniu tak miękka, że samochód robi coś takiego. Takie jakby się tak gibnął. Nie to, że on zmienia te biegi i jedzie dalej, tylko nawet widzieliście może po mojej głowie, że to jest takie bujnięcie. I to samo przy hamowaniu. On hamuje i jeszcze potem taki ma powrót jak statek, który próbował wyhamować. No, to by się potwierdzało, że mamy takie bardziej 4,6 do setki niż 4,3. Niesamowite jest to, że ten samochód w odczuciach takich zupełnie subiektywnych daje Wam jakby większy komfort, większe poczucie takiego żeglowania po drodze niż wszystkie auta z tego segmentu. Bliżej jest mu pod względem charakteru jazdy do Rollsa niż do konkurentów niemieckich, czyli Mercedesa i Audi. I to zdecydowanie. Oczywiście tamte samochody mają już swoje lata, 7 jest w tym gronie najmłodsza, ale naprawdę pod względem takich doznań z jazdy, tego luksusu, materiałów, wykończenia, tego jak pieszczotliwie, jak dokładnie zadbano tutaj o każdy element, to zdecydowanie nasuwa mi się tutaj na myśl bardziej Rolls, może Bentley, niż pozostałe samochody z tego segmentu F, te takie tradycyjne, tak to nazwijmy. Dobra, resetujemy komputer pokładowy, mamy całkowicie rozładowany akumulator, bo interesuje nas to, jak daleko będziemy w stanie zajechać 7, kiedy rozładuje nam się bateria i będziemy po prostu chcieli sobie cyknąć 120-140 traską gdzieś dalej. Jakie to będzie zużycie paliwa? Na pewno jest w cholerę cicho, 120 na godzinę, a ja nawet nie słyszę samochodów przejeżdżających obok mnie. To raczej tylko taki gdzieś delikutaśny szum dobiegający z daleka. Ale przejechał mi przy uchu i w ogóle dźwiękoszczelne szyby. No, troszkę słychać tutaj opony na tej betonowej trasie, natomiast też nie tak, żeby to w jakiś sposób irytowało i męczyło. I tak jest do 200 na godzinę. Bajerów oczywiście jest tu znacznie więcej, choćby taki, że mamy rozszerzoną rzeczywistość na head-upie, choćby taki, że mamy autonomię 3. poziomu, która w Niemczech już może działać, czyli samochód w zasadzie prowadzi się sam, nie musicie nawet trzymać kierownicy, jeszcze tylko musicie zerkać trochę na głowę, ale ta autonomia nie działa w krajach takich jak Polska i w większości krajów jeszcze nie działa, a to dlatego, że nie jest infrastruktura do tego przystosowana, to po pierwsze, a po drugie nie są odpowiednie ustawodawstwo nie zostało ustalone. Natomiast generalnie no to przemierzanie nim długich kilometrów jest po prostu czystą przyjemnością. Z jednej strony macie luksusową limuzynę, która rozpieszcza nie tylko pasażerów przedniej kanapy, ale po prostu siedzieć tutaj, jechać ją daleko, no bajka. No, to właśnie to chciałbym w życiu robić chyba. Jeździć tylko takimi samochodami gdzieś daleko i tam odpoczywać i potem nimi wracać, bo sama podróż nim to jest jak kąpiel w wannie wypełnionej kozim mlekiem w dodatku, albo szampanem i truskawkami. Natomiast no, nie będzie to długa trasa, jak się w taką udacie, bo średnie zużycie paliwa przy takiej stabilnej jeździe 120-130 km na godzinę to będzie 9 litrów, jak polecicie 140, to już będzie 10 litrów. Zbiornik ma 65 litrów paliwa, więc przejedziecie powiedzmy realnie, jak będziecie jechali gdzieś dalej, tu z bagażami, tu parę przyspieszeń i tak dalej, no myślę, że 500-600 km to taki realny wynik. No bo nikt nie będzie, umówmy się, takim autem jechał 120 jak ostatnio na autostradzie pomiędzy tirami, tylko raczej będziecie nim zasuwali i się z tego cieszyli, no to wtedy te 500-600 km przejedziecie, więc jeżeli chcielibyście robić dłuższe dystanse, to jest jeszcze w ofercie diesel. On akurat nie jest pluginem, ma 3 litry i coś tam powyżej 300 koni mechanicznych i moim zdaniem idealnie sprawdzi się w tym samochodzie, szczególnie, że komora silnika jest wygłuszona tak, że absolutnie nic stamtąd nie dobiega, żadne hałasy. Bez dwóch zdań M760e to można chyba użyć tego sformułowania, doskonały samochód, cały czas komfortowy,
Bardzo szybki, kiedy tego potrzebujecie. Dobrze skręca, rewelacyjnie wyciszony. No przekozackie ma to wnętrze, szczególnie jeżeli chodzi o materiały. Ja się zgadzam, że stylistyka może nie każdemu się podobać, ale jeżeli chodzi o detale, jeżeli chodzi o jego zaawansowanie i możliwości tego wnętrza i te wszystkie ekrany i sterowanie fotelami i jakość masażu, absolutnie wszystko się tutaj zgadza. Ten samochód rozleniwia, nim się chce jechać w daleką trasę i z niej w ogóle nie wracać. Jak pojedziecie nim na 2 tygodnie na wakacje, to po 2 godzinach stwierdzicie, kurna, my przejeździmy te wakacje, a nie będziemy gdzieś tam siedzieli na jakichś plażach. Bo tak rozluźnia, daje takie doświadczenie komfortu. Tak jak powiedziałem, bliżej Rollsa niż innych marek premium. Natomiast akurat z wersją M760e mam pewien problem. Bo to taki trochę, jak mawiał mój dziadek, ni w pizdę, ni w oko ta wersja. Bo jeżeli takim samochodem jeździcie na krótszych dystansach, takich powiedzmy do 300-400 km, to i7 będzie lepszym wyborem. Po pierwsze jest tańsza, po drugie subiektywne wrażenie dynamiki tam jest dużo lepsze niż tutaj. Po trzecie jest jeszcze ciszej, jest tylko 190 kg cięższa niż to. Ma większą baterię, ale ładujecie to sobie u siebie w garażu, nie musicie tego tankować. I bardziej napęd elektryczny pasuje mi jako całokształt do tego samochodu. 760e jest droższe, trochę lżejsze, osiągi, jak się okazało po naszych pomiarach, ma bardzo podobne i to, co Wam daje, to co? To, że pojedziecie sobie w dłuższą trasę na przykład. Tyle, że w dłuższe trasy znacznie lepiej nadaje się inne BMW 740D, które jest najtańsze spośród tych wszystkich, a na zbiorniku paliwa bez problemu zrobi ponad 1000 km, bo zużywa 6-7 litrów paliwa. Nie mieliśmy jeszcze okazji go sprawdzić, bo wyleciało z parku prasowego BMW, zanim w ogóle udało nam się je umówić, ale mamy nadzieję, że wróci i na karoserii będzie test trzeciego BMW Serii 7, tym razem ropniaka, który mnie osobiście wydaje się najsensowniejszym wyborem.